Dzień dobry. Dziś dzięki uprzejmości kolegi Karola mogę Wam przedstawić takie mydło. To jest jedno wśród kilku mydeł, które ostatnio Wam prezentuję. Kolega udostępnił mi właśnie kilka mydeł, żeby mógł Wam pokazać. Dzisiaj będzie takie. To jest włoskie mydło. Mydło produkcji Extro. To jest, zdaje się, ten pan, który jest na etykiecie tego mydła. Jest odpowiedzialny właśnie za to mydło. Jest to mydło w 100% roślinne. Nawet jest napisane crema da barba artigianale 100% vegetale con olio di jojoba. I zapach to jest zapach vetivera. Skład bardzo krótki. Tutaj doczytałem się łącznie z wodą 9 składników. 9 składników roślinnego mydła, które to mydło właśnie będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. A do golenia użyję Camisori Tama. Ta Camisori dzisiaj będzie mnie golić. Mydło jest zapakowane w aluminiowy słoiczek, bardzo lekkie. Ma taką postać. Bardzo mięciutkie mydło, bardzo miękkie mydło. Chciałem Wam pokazać, wcześniej już zauważyłem, jak tworzyłem. Tutaj jest ciekawe rozwiązanie zastosowane w tym mydle, bo jak widzicie, to jest aluminiowe, lekkie wieczko, aluminiowe też jakby spód, jakby zewnętrzna część, ale spójrzcie, może uda mi się to wyjąć, żeby Wam pokazać, patrzcie, dalej to jest aluminiowe, a tutaj w środku jest to opakowane w plastik, w taką plastikową, jak widzicie, rynienkę. Dlaczego producent zastosował takie rozwiązanie? Zapewne dlatego, że mydło, które jest świeżo pakowane, może reagować z aluminium, bo to są związki, wiadomo, chemiczne. Aluminium to jest reaktywny metal i producent zastosował takie rozwiązanie, że jest to zapakowane właśnie w plastik i mydło nie ma bezpośredniego kontaktu ze ściankami, z aluminiowymi ściankami pojemnika. Dodatkowo można to uznać jeszcze za pewien rodzaj termosu, który izoluje zawartość mydła od wysokiej temperatury bądź niskiej, jeśli to ma jakieś znaczenie. Ale ogólnie pewnie zamysł producenta jest taki, żeby odizolować tą mydlaną masę od aluminium, bo spotkałem się już w swoim życiu z mydłem, które przereagowało w kontakcie z aluminium, przereagowało to mydło. No i tak, nabiorę niedużą ilość, bardzo miękkie, to jest, można powiedzieć, krem. Taką ilość to jest połowa łyżeczki od herbaty. I jeśli chodzi o zapach, dałem powąchać mojej żonie i żona mówi, że to jest zapach białych kwiatów. A tutaj jest, jak widzicie, vetivera. A vetivera to nie są kwiaty, ale mojej żonie właśnie tak się kojarzy kwiatowo to mydło. To nie są kwiaty, ponieważ vetivera, zobaczcie jakie to miękkie, taka kaszka. Vetivera to jest trawa. To jest trawa rosnąca w Indiach, rosnąca na Haiti. Trawa, która... O, nie mogę tego przykleić do miski. Takie jest. Tak rozsmarowałem na dnie. Miseczka od pani Violi. Vetivera, która to jest trawą, która dorasta nawet do 3 metrów wysokości, a korzenie, właśnie z korzeni jest pozyskiwany olejek ten vetiverowy, a korzenie dorastają do głębokości nawet 4 metrów. I stosuje się tą roślinę do stabilizacji gruntu. Na przykład przy ciekach wodnych, również żeby zapobiec wysychaniu gleby. I z korzeni vetiverii, to są takie drobne korzonki, to nie jest system palowy, korzeniowy, tylko to jest system taki, jakby Wam powiedzieć, masa cienkich korzeni. Pędzelek Simpson Commodore
Z tych korzeni właśnie pozyskuje się olejek wetiwerowy, który służy też w perfumiarstwie, w medycynie, a zapach jest jak świeże pranie. Jest bardzo elegancki. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie zagłębiałem się w zapach vetiverii i powiedziałbym, że to jest zapach kwiatowy. Też żona może w pewnym stopniu też jakby porównała to trafnie. Zapach kwiatów, zapach białych kwiatów. Mi się też kojarzy ten zapach z wodą. Jest odrobinę cytrusowy i zależnie od pozyskiwania, od regionu świata, to zapach vetiverii może się różnić, bo może być też balsamiczny i dymny. Ja tutaj takich nut nie czuję. Ja tutaj czuję, kochani, świeżość cytrusów. Świeżość cytrusów też czuję, taki właśnie też kwiatowy zapach białych kwiatów. Patrzcie, rozprowadza się całkiem fajnie. Mydło w 100% roślinne. Miska od pani Wioli, jak widać, sprawdza się. Patrzcie, powstaje już taka zwarta piana, a to mydło, które wkleiłem na dno, już znika powoli. Bardzo, bardzo miękkie mydło. Powiedziałbym taki twardszy, troszkę podsuszony krem. Z daleka czuje się ten cytrusowo-kwiatowy, wodny zapach. Ciekawe, ja nie wiedziałem, że właśnie tak, w taki sposób może, jakoś nigdy nie zwracałem uwagi, że tak może pachnieć vetivero. Ciekawe. Pokażę Wam jeszcze jedno mydło na następnym odcinku. Extra Cosmesi. Jeszcze jedno mydło o całkowicie odmiennym od jakby charakterze. To już będą inne klimaty niż te wesołe, cytrusowe, haitańskie. Będą inne klimaty, troszkę bardziej biegunowo odmienne klimaty od tego mydła. Nie ma nic już tutaj na dnie. Dobra. A pędzel cały nabity. Ja bym powiedział, że to jest taki wodny zapach nawet w pewnym stopniu. Na pewno jest mocno odświeżający, orzeźwiający. Pierwsze skojarzenie to kwiaty, ale to kwiaty nie są. I tak pachnie trawa, a ściślej korzenie vetiverii. Też ta trawa używana jest, z tego co doczytałem, do jej włókna, do wyplatania różnych rzeczy, do ochrony domów przed upałem, gdzie wyplatane są maty. Potem one są zraszane i parując odbierają temperaturę wysoką. Do zacieniania, do koszy. Z vetiverii też doczytałem, że wytwarzane są wachlarze, bodajże w Indiach. A zapach jest naprawdę, jak na trawę, niesamowity. I tutaj mam na myśli też naszą trawę polską, tą trawę żubrową, która nie jest tak okazała jak vetiver, ale też jest mocno pachnąca. Trawa żubrowa, zdaje się, jest to roślina chroniona. Piana, wytworzenie piany jest, można by było wytworzyć ją nawet chyba palcem. Bardzo łatwo, bardzo łatwo. Skóra nie szczypie. Mydło roślinne,
Dobra. Piana pianą, ale właściwości też należałoby sprawdzić. I za chwilę się przekonamy, jak to mydło zmiękczyło zarost, w jakim stopniu japońska brzytwa będzie sunąć po twarzy. Japońska Kamisori Tama. Po goleniu użyję wody ziołowej, to jest szałwia fryzjerska, depot, też ziołowy, orzeźwiający, bardzo przyjemny zapach, odświeżająco orzeźwiający. Kamisori idzie w ruch. Dwudniowy zarost. Bez problemu. Jak widzę, znika. Jutro do pracy, dziś jest niedziela. Muszę się przygotować, żeby wyglądać schludnie. Dziś otrzymałem informację, że kolega Marcin Arjuna, pozdrawiam. Dziś kolega Marcin poinformował mnie, że załapał, o co chodzi z Kamisori. I to mnie niezmiernie cieszy, bo ten, kto nie uświadczył golenia tym narzędziem, może krytykować, bądź się uśmiechać, że to jest taki nożyk do golenia, ale myślę, że gdyby ktoś powiedział o Kamisori, że to jest nożyk do golenia, gdyby ktoś powiedział mistrzowi, który wykuł to narzędzie, to byłoby to wysoce obraźliwe dla tego człowieka. I wysoce niestosowne dla tego, który to mówi. Bo za zrobienie takiego narzędzia naprawdę należy się szacunek za wiedzę, za doświadczenie i za to, w jakim stopniu, już mam policzki gładkie, w jakim stopniu to narzędzie proste, doskonałe narzędzie, jak to goli. Dwudniowy zarost. Tak to jest właśnie. Kamisori coś sobie ma takiego. Ja początkowo, jak sięgałem właśnie po Kamisori, to też trochę sceptycznie podchodziłem do tego, do golenia, bo to jest trochę odmienne golenie od innych narzędzi, ale po pewnym czasie jak się zaznajomiłem z prostotą obsługi, jak się spłukuję, to wtedy zrozumiałem, jakie to jest przyjemne, proste narzędzie, dzięki któremu, proszę, możemy się tak dokładnie dogolić nawet w 2 przejściach. Proszę. Tutaj nie trzeba się wiele zastanawiać nad chwytem, ponieważ jest intuicyjny.
Powiem Wam, zapach tego mydła jest tak elegancki, że naprawdę coś w tym jest. I taka jest jakość piany, jak widzicie. Wiecie co? Ja dodam jeszcze trochę wody, żeby zwiększył się jeszcze bardziej poślizg, żeby ta piana była bardziej jogurtowa. To jest to. Teraz czuję, że mydło lekko piecze mnie w skórę. Czuwa się to. Ale taka, jak widać, jego uroda. Przejście pod włos. No, teraz poślizg jest, teraz już jest bardzo dobry poślizg. Już ta piana stała się rzadsza, nie stwarza takiego już oporu w trakcie golenia. Jest lepiej. Teraz te ruchy są już bardziej niewyczuwalne. Skóra już tak mi się nie zwija przed krawędzią tnącą. Zmoczyłem trochę owijkę, wytrę ręcznik, ale już drugie przejście to już jest całkowicie gładka skóra. No więc właśnie, mydło trochę podpieka i widocznie producent nie bez przyczyny zastosował wewnętrzny słoiczek zrobiony z masy, z plastiku, a nie z aluminium. Po to, żeby mydło nie wchodziło w reakcję z metalem. Takie podejście bardzo mi się podoba. Minął rok czasu, od kiedy golę się Kamisori. Dzięki koledze Mokasyn 86, który poprosił mnie o zrobienie filmu właśnie z tym narzędziem. I od tego czasu już golę się Kamisori nawet w przewadze w stosunku do brzytew zachodnich. Mam ich kilka. O proszę. I tak to wygląda. Gdzieś tu zaczepiłem chyba. Zaczepiłem kolcem, którego nie zatępiałem. Nonszalancja. Nie zawsze
opłaca, ale jakkolwiek uraz się może zdarzyć przy każdym narzędziu. Ja teraz jak się golę maszynką na żyletki, częściej się zatnę niż gdybym się golił właśnie takim otwartym ostrzem. Wiecie, że szczypanie ustąpiło? Może trzeba więcej wody do piany, żeby ten stosunek wody do mydła spowodował, że nie będzie szczypania. Nie czuję teraz szczypania na twarzy. Dziwne. Dobra. Ostatnie przejście. Zaraz zgolony. Tip top. Tutaj podobnie. No więc mydło bardzo dobrze zmiękcza zarost. Jak widać na załączonym obrazku, piana nie zanika. W trakcie utrzymuje się cały czas. Dobra jakościowa piana. Co dziwne, ustąpiło szczypanie. Nie wiem dlaczego tak się stało. Policzki gładkie. Mocny zapach Vetiverii utrzymuje się cały czas. Mój nos nie przywykł do tego w trakcie golenia. To znaczy w sensie, że odczuwam cały czas przyjemny zapach. Żonie skojarzył się z białymi kwiatami, a mi kojarzy się właśnie z taką świeżością. Trochę cytrusy, trochę jakbym bursztyn czuł. Ciekawy zapach. Vetiverii. Rośliny o wszelakich zastosowaniach. Pięknie. Tak wygląda golenie japońskim rzemiosłem, kochani. Poprawię jeszcze. O, już jest super. Może jeszcze tu coś. O, tak mocno rozcieńczone mydło, a poślizg jest fajny. Chociaż po zgarnięciu, nie, po zgarnięciu też jest ślisko. Jest bardzo ślisko. Zostaje film. Pewnie ten olejek jojoba tak działa, że w takim stopniu jeszcze nawilża skórę. Dobra, to jest czepialstwo.
Nie będę się więcej sam siebie czepiał. Kochani, dobre mydło. Dobre mydło zaprezentuję Wam następnym razem. Jak już wspomniałem, od tego producenta kolejne mydło z innym zapachem. Proszę. No więc jestem przygotowany na jutro do pracy. Nie będą na mnie krzywo patrzeć, skóra nawilżona. Dyskomfort w postaci pieczenia ustąpił. Nie wiem, czego tak było, ale się zmyło. Już mnie nie szczypie skóra. Mydła pozostało jeszcze w misce. O, pani Violetty jeszcze sporo. I to, co jest w pędzlu, ostentacyjnie sobie poleci lotem koszącym do umywalki. Taka piana. Fajny zapach świeży, cytrusowy, trochę wodny. I nie są to kwiaty, a można by się tak sugerować, ale tak nie jest. Po goleniu. Niech leci. Po goleniu, woda po goleniu. Depot to jest edycja limitowana. Podobna świeżość, pochodząca z szałwi. Bardzo mocny zapach ziołowy, ale pasuje do Vetiverii, jak najbardziej, bynajmniej dla mnie. Karolu, dziękuję Ci za te wszystkie mydła, które mi udostępniasz i które mogę przedstawić Wam, przyjaciele. Jeśli chcecie, zapraszam na następny odcinek. Mydło ekstra. Do zobaczenia.